czajnikowy.pl. Zauważyliście, że zieleń roślinna, która pięknie nas koi i kojarzy nam się z pobytem na świeżym powietrzu. Idziemy gdzieś, gdzie jest zielono, wręcz czasem jest taka nie do końca zielona, a bardziej taka purpurowo-fioletowa. No okazuje się, że herbata też tak potrafi i może być fioletowa. Temat fioletowej herbaty, czyli słynnej purple tea, nasuwa mi taką myśl, że ja chyba nigdy Wam jeszcze nie powiedziałem tak wszystko naraz na temat kolorów herbaty. Mówiliśmy już o każdym kolorze, ale nigdy tego tak jakoś nie podsumowaliśmy, żeby móc się zastanowić, dlaczego herbata może być jeszcze fioletowa, ponieważ takiego koloru nie znamy. A więc szybki wstęp. Jeżeli mamy świeży liść herbaciany, to on jest zielony, więdnie i jeżeli nic z nim nie robimy, on czernieje, czyli utlenia się. Żeby herbata była zielona, musimy zdezaktywować enzymy, które utleniają go, więc podgrzewamy go, suszymy, zostaje zielony. Jeżeli chcemy, żeby to była herbata biała, to oczywiście musimy ją zerwać dużo wcześniej, kiedy jest to jeszcze nierozwinięty, mały herbaciany pończuszek pokryty białym puszkiem. Taka herbata jest tylko suszona, przechodzi spontaniczną oksydację. Kiedy chcemy oolonga, czyli herbatę turkusową, niebieską czy smoczą, różnie się nazywa, musimy pozwolić mu w pełni się rozwinąć. Bez tych pończusiów zrywamy. Możemy zrobić wysoko oksydowanego, nisko oksydowanego, ale ogólnie doprowadzamy do lekkiego utlenienia, tak jak w stronę czarnej herbaty, ale przerywamy to we właściwym momencie i jest taka herbata czarno-zielona, można by powiedzieć. Oczywiście jest tutaj masa innych procesów. Obcieramy ten liść w koszach po to, żeby tylko fragmenty były zniszczone, mogły gdzieś się lepiej utleniać. Jeżeli robimy herbatę fermentowaną, czyli czerwoną, czyli puera, czyli w Chinach czarną albo ciemną, wtedy musimy poddać taki liść fermentacji enzymatycznej. Robimy z niego zieloną herbatę, ale zamiast go suszyć, raczej go zwilżamy, zasiewamy drobnoustroje. Tak się robi to przemysłowo, bo można to po prostu zostawić, żeby samo z siebie spontanicznie zaszło i pozwalamy tym drobnoustrojom utleniać liście, przez co ta herbata zaczyna wyglądać trochę jak czarna, ale zupełnie inaczej smakuje, inne ma właściwości. No i herbata żółta, czyli taka, mówi się potocznie kiszona albo duszona. W każdym razie ją się podgrzewa, szczelnie zamyka, zostawia, żeby tam troszeczkę we własnym soku się pokisiła. Później się znów ją podgrzewa, znów to robi, no i ostatecznie jest herbata żółta. No a tutaj nagle jest herbata fioletowa. Na pewno zauważyliście przy tych kilku zdaniach, że tak naprawdę kolor herbaty determinuje to, co było z liśćmi robione. Ponieważ ten liść na starcie zawsze jest taki sam, nie licząc białej herbaty, bo musiał być po prostu młodziutki, ale gdyby mu dać spokój, to by urósł i mógłby być zieloną na przykład. Więc ogólnie jest to zawsze ta sama herbata, którą możemy obrobić na różne sposoby. Tymczasem purple tea to jest herbata, która już na początku wygląda inaczej, ponieważ ona jest fioletowa, rośnie fioletowa. Liście nie są zielone, tylko fioletowe, jak kapusta czerwona. Swoją drogą kapusta czerwona jest bardziej fioletowa niż czerwona, ale niech będzie, czerwona kapusta. Zauważyliście, często klony mają czerwone liście, często, właściwie wiele roślin ma czerwone liście i może nam się wydawać, że one nie powinny istnieć, ponieważ roślina ma chlorofil, żeby się odżywiać, jest zielona, a nagle jest czerwona. Co ona je? Tak naprawdę za wszystko odpowiadają antocyjany. Wyśmienite. Serio fajne. Przypomina trochę w smaku żółtą herbatę. Jest takie wyraźnie roślinne, świeże, ziołowe wręcz troszeczkę. I oczywiście czuć jakby czarną herbatę. Jest bardzo ściągające. Zostawia taki dziwny posmak. Jakby mi to tak naprawdę smakuje, jakbym pomieszał gruzińską czarną herbatę z żółtą herbatą. To jest taka
ciekawostka. I jeszcze troszeczkę tu przeparzył, tak bardzo cierpkie. Dlaczego to jest cierpkie? Ja muszę Wam o tym opowiedzieć, ponieważ to jest w ogóle powód, dla którego ta herbata jest popularna. Antocyjany zabarwiają rośliny na czerwono, na fioletowo. Nie tylko liście, ale też kwiaty. Ich zadaniem jest przywabianie na przykład owadów, ale mają też fajną zdolność pochłaniania promieniowania UV, dzięki czemu roślina wytwarza ich więcej, kiedy jest wystawiona na bardzo słonecznym miejscu na słońce intensywne. Więc herbatę taką, którą notabene wynaleziono dość niedawno w Kenii, po prostu skrzyżowali botanicy co trzeba z czym trzeba i powstała herbata, która miała tych antycjanów na tyle dużo, że po prostu nabawiła się fioletowego koloru. Ją uprawia się jeszcze wyżej i powiedzmy na takich płaskowyżach, gdzie odpowiednio świeci słońce, w miejscach po prostu intensywnie nasłonecznionych, po to, żeby antocyjanów było jeszcze więcej w roślinie. Dlaczego my ich tak dużo chcemy, skoro są cierpkie? No, okazuje się, że herbata fioletowa wyróżnia się ponad niefioletowe, czyli całą resztę herbat zrobionych z herbaty zielonej, można by powiedzieć, bardzo dużą zawartością polifenoli, a tym samym przeciwutleniaczy, które bardzo chcemy dla swojego zdrowia wypijać. No, mamy prawie superfood, jeśli chodzi o zawartość tych przeciwutleniaczy. Wszyscy poszukują teraz tej herbaty. Zrobiła się bardzo modna, bardzo popularna, ale właśnie nie przez smak, nie przez unikalny kolor, unikalne miejsce produkcji, no bo Kenia to, umówmy się, nie jest jakieś nietypowe miejsce dla herbaty. Właśnie dla przyczyn zdrowotnych. Czy ona jest fioletowa tak naprawdę? Zauważcie, napar jest dość dziwny. Nie przypomina czarnej herbaty. Znaczy, przypomina, ale ma dziwny kolor. Dość nietypowy. Nie jest na pewno fioletowy. Liście również widzieliście, też nie są fioletowe. Co do obróbki, zauważcie, bardzo duża ilość tych polifenoli sprawia, że herbata jest gorzka. Więc kiedy obrobiono tę herbatę na sposób herbaty czarnej, była prawie że nie do wypicia. Stąd wynaleziono metodę, po prostu wpadli na pomysł producenci tej herbaty, żeby robić ją jak zieloną. Więc tak na dobrą sprawę my pijemy herbatę zieloną, która w postaci suchej wygląda jak czarna, po zaparzeniu też, a kiedy rosła, była fioletowa jak kapucha. Więc w sumie purple tea jak najbardziej, fioletowa herbata, ale tylko i wyłącznie przez odmianę botaniczną, nie przez sposób obróbki, nie przez kolor naparu. No i smak, myślę, że ma swój oryginalny. Jeśli nie próbowaliście, koniecznie sprawdźcie. Nie tylko z Kenii można ją już dostać, rozeszła się po świecie, uprawia się ją w innych miejscach także. Na pewno jest to jakaś pozycja obowiązkowa na półce herbaciarza, no bo 7. kolor, no wiadomo, trzeba go mieć, trzeba go poznać. Piszcie do nas, co myślicie o herbacie fioletowej. Czy Wam smakuje, czy pijacie dla zdrowia i czy w ogóle uważacie, że powinna mieć swój własny kolor, ponieważ właściwie troszeczkę się wyłamuje z kanonu. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.